Witamy Was pięknie, czy też bardziej dobro jutro, nasi drodzy widzowie. W tym odcinku odwiedzimy dwa bardzo ważne miejsca w Macedonii Północnej. Pierwsze z nich przepełnione kultem religijnym, które jest odwiedzane przez liczne grupy pielgrzymów oraz ciekawych wrażeń nie tylko tych religijnych, przybywających tłumnie turystów. Drugie zaś to pewna tajemnicza osada na wodzie. A wszystko to podane w wandrusowej formie i skropione odrobiną wandrusowego humoru. Zatem serdecznie zapraszamy na seans. Monastir Nauma i Zadołka Kości. Przyjechaliśmy właśnie pod najbardziej chyba znany monastyr w całej Macedonii Północnej, a mianowicie monastyr Świętego Nauma. Jest to miejsce kultowe dla Macedończyków i bardzo ważne, jeżeli chodzi o kwestie religijne. Wjechaliśmy na taki parking dość duży tutaj pod monastyrem, już przed wejściem właśnie na ten kompleks. No teraz są jeszcze miejsca, bo jesteśmy dość wcześnie, nie? W późniejszych godzinach to jest tu ponoć problem właśnie już z parkowaniem. Za wjazd na ten parking trzeba zapłacić 50 denarów. Więcej o tym miejscu, o monastyrze, o tym całym kompleksie, o historii i o pewnych ciekawostkach i legendach opowiemy Wam już w trakcie zwiedzania, także zapraszamy do monastyru Świętego Nauma. Przywitała nas jaszczurka, która wcale się nas nie boi, ona wręcz leci na mnie. Przed wejściem warto zapoznać się z takim planem rozmieszczenia poszczególnych obiektów tutaj na terenie właśnie tego kompleksu. Jest to nieco wyblakłe już, ale coś tam można się dowiedzieć. Są toalety, jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać i się martwi, czy na tym terenie są jakieś toalety, to są toalety zaraz przy wejściu po prawej stronie. No i tutaj kramiki z różnymi gadżetami, suwenirami, bibelotami i tego typu rzeczami, pamiąteczki różne można tutaj zakupić. No i jezioro Ochryckie i plaże też tutaj można swobodnie plażować, tak. Na tutejszej plaży widzicie, leżaków jest od groma, są też takie łóżka całe z baldachimem. Nie wiem, czy to jest płatne, ale chyba nie. Jeżeli ktoś przyjdzie odpowiednio wcześnie, to może sobie zająć takie fajne miejsce. I tutaj wody jeziora Ochryckiego, zobaczcie sobie jakie czyściutkie. Jednak kamieniste podłoże robi swoje. Może ktoś nie lubi takiego podłoża, ale to jednak czystość wody na takim podłożu jest rewelacyjna, bo jeżeli jest piasek albo muł, to wszystko się tak zakali, że tak powiem, takie jest mętne i niefajnie to wygląda. No a tutaj sobie rzeka Drin pływa właśnie do jeziora Ochryckiego. Widać takie przebarwienie tu w tej wodzie. Ale ile tu pieniążków jest, widzisz to? No. Ja nie wiem, co ludzie mają z tymi, kurde, z tym rzucaniem tych pieniędzy, ty. No to jest takie, że wrócisz w to miejsce, jak się komuś podoba. Ja do tego nie jest przekonany, ale dobra. No lepiej niż śmieć. No to też jest śmieć. O, tu idzie sobie byle co kupić. Tu idzie se byle co kupić, Beata Godo. A te byle co, to nie wiem co jest. A, są jakieś restauracyjki, także luz. Kroczyliśmy do magicznego ogrodu, w którym grasują pawie. No nie widać żadnego pawia, ale ostatnio tu było ich dużo. Ogród jest bardzo, bardzo fajny, jak widzicie. Tam jest taka fontanna. W 2017 roku żeśmy sobie tam sesję zrobili. No i fajny ogródek z altaną, można poszukać wytchnienia od promieni słońca. Są znaki, że trzeba uważać, bo pawie mogą być Agresywne? no, żeby ich po prostu nie szterować. O. Żeby ich nie szterować. Idźmy najpierw do cerkwi. Dokładnie, teraz właśnie chcemy iść jeszcze do cerkwi, żeby już to ogarnąć, bo jak się zaczną zjeżdżać wycieczki, a wycieczki tu przyjeżdżają gdzieś w okolicy godziny 11, może coś takiego, nie? Się zaczynają zjeżdżać i wtedy to jest masakra, żeby tam wejść. Tworzą się po prostu kolejki. No i w takich miejscach wiadomo, żeby nie wchodzić w jakichś strojach niekompletnych i nie wprowadzać psów. Bilet 150 denarów od osoby. A bilety wyglądają właśnie tak. Jest zniżka dla uczniów i studentów. Kosztuje 50 denarów bilet. Potem tam jeszcze była jedna cena 100, ale to pewnie miejscowi.
No tak, bo to tak jest z Macedonii przyjęte, że z zagranicy turysta płaci więcej niż od miejscowy tutaj Macedończyk, prawda? Za nami najważniejszy punkt tego kompleksu, czyli monastyr świętego Nauma. A o tym monastyrze powie wam coś więcej może Beata. Monastyr powstał w latach 900-905. Tutaj został pochowany święty Naum w roku 910. Jest tutaj jego grób. Ostatnim razem nam się nie udało tam nawet wejść. Dzisiaj udało nam się przyłożyć ucho do grobu, przynajmniej mi, ale nie usłyszałam bicia serca. Beata nic nie usłyszała. A może było za głośno. Kobieto małej wiary. Święty Naum jest Patronem właśnie umysłowo chorych, czy też problemów psychicznych. Psychicznych, tak, dokładnie. Bo Beata powiedziała, że ja się muszę jakoś szczególnie modlić o to zdrowie psychiczne. Nie wiem czemu. No, żartuję przecież. Ze wszystkiego żartujesz. Modlił, że się bardzo gorliwie i myślę, że już teraz z moim zdrowiem psychicznym będzie okej, nie? Beatko? No nie wiem, zobaczymy. Się nie wyda tak nerwowo fest. No i co jeszcze mieliśmy powiedzieć? Że tu jest fajnie, pięknie, można się wyciszyć póki co, bo jak się zaczną zjeżdżać tutaj wycieczki, to już nie jest tak wesoło. Samochodem możecie tu sobie przyjechać rano i jeszcze właśnie wtedy nie ma tylu ludzi. Drugim też sposobem dostania się tu jest prom. Nie prom, tylko łódka po prostu. No taka łódź większa, duża. no. Bo jak na przykład przyjedziecie tu z wycieczką, to na pewno będziecie mieli za mało czasu. Byliśmy w 2017 roku, było ciężko się dostać w ogóle do tego grobu. W ogóle nie weszłam do tego. No, nie weszliśmy, bo było tyle ludzi, trzeba było cały czas w kolejce stać i po prostu nie udało nam się wtedy wejść, bo wycieczka ma jakieś określone ramy i czasowe i trzeba było się ewakuować, żeby zdążyć tam też na powrót później. No także na pewno warto przyjechać tu na własną rękę i wcześniej, żeby tak jak teraz, że jeszcze nie zjechały się te wycieczki, jest w miarę tak komfortowo i najlepiej na cały dzień. No pewnie tak. I jeszcze w ramach takiej legendy coś wam powiemy, może w innej scenerii, żeby to nie było zbyt nudne, a tak ciekawa historia, legenda o tym miejscu, o tych dwóch świętych, czyli o Klimensie i Naumie. Ja siedział tak na półżytku cały czas, bo tu jest taka guma przyklejona. Radek, deptasz po tej glizdzie. Glizda, że nadep teraz jeszcze. Glizda. No i żeby mi się to nie przykleiło do dupy, nie? No pokorza ta guma. Tu jest ta guma. Ja tak na półżytku siedział, żeby się nie przykleić do tej gumy. Święty Naum był uczniem Cyryla i Metodego, dwóch patronów Europy i najbardziej rozpoznawalnych świętych w Kościele prawosławnym. Nie dość, że dokonywał ponoć wielu cudów, to też realnie był współtwórcą Ochrydzkiej Szkoły Piśmienniczej oraz zajmował się pracami naukowymi. Jednak zwyczajni ludzie najbardziej doceniali jego rady przy zwykłych pracach, jak na przykład pomoc przy uprawach roślin. Zaś sam klasztor, jak i jego otoczenie robi niemałe wrażenie. Dlatego też ze względu na swoje piękno i znaczenie kulturowe został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z tego miejsca mamy też wspaniały wgląd na panoramę Jeziora Ochrydzkiego. A jeśli zdołacie uniknąć tłumów, możecie też rozgościć się w pobliskim ogrodzie, by w spokoju przyglądać się dumnie spacerującym pawiom i wsłuchiwać się w ich niezbyt subtelne pojękiwania. A tu się pasie pan Piw-Paw. Łeb wystawił, choby mnie słyszał. Panie Piw-Paw, podejdź pan do płota. Nie chcę mu się szukał sobie błęchów. No i teraz siedzimy sobie w takich fajnych okolicznościach przyrody, w cieniu, odpoczywamy tutaj w parku przed tym monastyrem świętego Nauma. Muzyczka nam tu przygrywa z boku, jacyś panowie z zespołu. Nalej. Nalej. Swojsko brzmiąca nazwa jakby nie było, ale szukaliśmy ich na Instagramie, to nie są Polacy. Co ciekawego jeszcze można powiedzieć o tym miejscu, to Beata jak to zwykle
ekspert w takich sprawach i Do eksperta nam jeszcze daleko. kompendium wiedzy, że tak powiem. Ona dużo więcej zapamiętuje ode mnie, także proszę bardzo, Beatko. A propos tego klasztoru, to w tym czasie powstawały 2 klasztory. Święty Klement budował w Ochrydzie klasztor, a święty Naum budował tu właśnie na pograniczu z Albanią. No i legenda głosi, że mieli taki sznureczek przeciągnięty przez całe to jezioro ochrydzkie, a na tym sznureczku był dzwoneczek. No i rano jak zaczynali jedni, no to dzwonili tym dzwoneczkiem, żeby ci drudzy już też zaczęli. Informowali się w ten sposób, żeby budować. Któregoś dnia Mewa usiadła na tym sznureczku i zadzwoniła i święty Naum myślał, że święty Klement już zaczął. No i on też pośpieszył się, wybudował tą świątynię wcześniej, co podobno zwiastowało zburzenie tej świątyni, że to był taki zły omen. No i faktycznie ta świątynia została zburzona przez tureckich najeźdźców, ale później została odbudowana w takiej formie, w jakiej była pierwotnie. Budował to 5 lat, czyli całkiem niedługo. No i co ciekawe, jeszcze ten teren, gdzie znajduje się właśnie monaster świętego Nauma, był albański. Tylko władze byłej Jugosławii, bo jak wiecie, Macedonia Północna była częścią właśnie Jugosławii, tego dziwnego, sztucznego tworu podobnego do Związku Radzieckiego. Władze właśnie tej Jugosławii dogadały się z Albańczykami. Albańczycy oddali im tę ziemię. Nie wiem, jaki to był układ dokładnie, jak to wyglądało, ale po prostu oddali im tę ziemię i podejrzewam, że oni się tam jakoś poklepali po plecach, wypili se coś i... O kurde, ludzie mi się tu buntują, że to jest po waszej stronie, a wyście są muzułmany, a my tu, wiesz, chrześcijanie i oni by to chcieli, bo to jest taki symbol ichniejszej tutaj wiary i wiesz, dogodumy się tam. No i na tej zasadzie mogli to oddać. No tak mi się wydaje, tak na chłopski rozum, po ludzku. Tak. Chociaż święty Naum to jest też jeden z tych świętych, do którego modlą się także muzułmanie. Tak, tak. My wczoraj też byliśmy w klasztorze Kaliszta i tam też muzułmanki, mimo tego, że to jest chrześcijański klasztor prawosławny, jeżdżą muzułmanki, modlą się tam o łaski czarnej Madonny. A przyszedł tu Paw teraz i on tu chodzi koło nas. Boja się wziąć ta kamera. Chodź tu. Boja się wziąć ta kamera, bo on może uciec wtedy. Na razie zainteresowany twoim plecakiem. No. O, widać go. Przechodzi sobie obok nas. Na spokojnie. A przed chwilą go taki łebek tu gonił i on uciekł przed nim, a nie trzeba go Wystarczy się nie ruszać. Wystarczy się nie ruszać i Paw sam przyjdzie i zaciekawienie pandrusami minęło już. Widać, nie są zbyt interesujące dla Pawi. No ale myślę, że dla was jesteśmy trochę tam ciut przynajmniej interesujący, także... Nie my, ale to, co opowiadamy. Mi się wydaje, że my też są trochę interesujące. No nie wszyscy jakoś ciekawie opowiadają, a my może nie jakoś ciekawie opowiadamy, tylko bardzo tak specyficznie czasami, no. Z takim nalotem też śląskim, no ale może się to komuś nie podobać, ale no my tak mamy. Po prostu my są tu wychowani, nie tu w Macedonii, tylko na Śląsku jesteśmy wychowani i u nas gwara to była codzienność, także no... Jakoś nie tyle, że ciężko się nam tego wyzbyć, ale nie chcemy się specjalnie tego wyzbywać, tej gwary, bo No pewnie, że nie. jest to dla nas ważne w jakiś tam sposób. A tu co ciekawe, tu już zaraz za murami, za tym ogrodem jest pole namiotowe, tam namioty w oddali. Tu też jest jako cerkiew świętej Petki tutaj mamy. Ale my już tylu tych cerkwi jak byli lata. No i tu jest to właśnie wspomniane pole namiotowe, czy też kemping. I obok tego pola namiotowego zauważyliśmy taką ścieżkę do cerkwi Bogurodzicy, tak? I też zauważyliśmy, że tędy można dojść do tych źródeł, do których też można wykupić sobie taki rejsik łódeczką, który kosztuje 1200 denarów? Dla 2. Dla 2, albo 20 euro ewentualnie. No to trzeba liczyć, no 90 zł na 2 osoby, taki rejsik. Ale jak to my umiemy zawsze coś rozkminić i rozkminiliśmy, że można dojść tam piechotą. Wiadomo, taki rejsik na pewno jest fajny, ale zobaczymy, jak już tu idziemy, to zobaczymy te źródła. Tu jest 12 minut drogi, to nie jest nic strasznego. Można się przejść, tym bardziej, że dzisiaj jest pogoda taka, jako jest. Słońce cały czas na te nasze łyse palice, na ta moja łysa palica nie świeci. Bo Beata jeszcze nie ma łysej palicy, ona ma wręcz bardzo dużo włosów. No właśnie, aż za że dużo. nie.
Trochę i wypadują się, nerwują w domu trochę tym, że wszędzie te włosy lezą. Najgorsze jest to, że te włosy czasem są też w jedzeniu. I o to muszę przetrowić. Znaczy się mój żołądek to musi Trzeba było sobie przetrowić. łyso żona znoś. Ale matko, ja sobie nie muszę łysej z żony znosić, ja mogę sobie łyso zrobić ta co mam teraz. No dziękuję bardzo. No i tu po chwili jest ta cerkiew właśnie Bogu Rodzicy. Nic nie wiemy na temat tej cerkwi, ale jak się coś dowiemy, to wam tu powiemy, albo napiszemy, albo coś tam zrobimy. A tu mamy źródełko w środku cerkwi. I to jest właśnie źródełko i chrzczelnica od razu. Zawsze mnie interesuje, co tu jest w środku. No i jak widzicie, tutaj tymi łódeczkami dopływają do tego miejsca. No i to kosztuje 20 euro za 2 osoby, czyli 10 euro od osoby. My tutaj doszliśmy piechotą. No ale wiadomo, taki rejsik to rejsik. No to nie ma co ukrywać, że to na pewno jakaś frajda jest. No tu już dalej nie można płynąć, tam już jest zarośnięte, to raczej nie można. Czyli tu już jest koniec. No ale jak ktoś jest zainteresowany, to może przyjść piechotką tutaj. Nie ma z tym problemu. To jest naprawdę, to jest kawałeczek. No idziemy cały czas taką leśną ścieżką, takich chaszczach, zaroślach, cały czas źródełka jakieś tętnią, woda stąd wypływa. Tu jest jakiś budynek, trafo chyba jakiś, No i dotarliśmy już do tych źródełek. No i tu zaczyna się życie tej rzeki. Jest trochę zarośnięta, fajnie wygląda, woda jest przeczysta tutaj, czyściutka Ale jest. łódeczki tu nie podpływają. Ale właśnie o tym chciałem powiedzieć, że łódeczki tu nie podpływają na pewno, bo tam są takie zarośla, takie krzaże, nie można tu nawet podpłynąć. Także jeżeli chodzi o opcję łódką, to ona się gdzieś kończy wcześniej. Nie wygląda to może jakoś spektakularnie, ale ma to jakiś taki swój urok. Naturalnie to bardzo tu wygląda i czarne motyle tam lecą jeszcze jakieś, czy co to jest? No, czarny drin to czarne motyle. Oby nie topyrze, nie oby wacki. Gacki. Wacka może w galotach. Richtig, to nie ma wacek, no gacek. A tutaj z tej alejki widać fajnie w oddali cerkiew Świętego Nauma. No i teraz chcę wam pokazać, jak już parking o godzinie 14 jest zapełniony. Teraz już brak miejsc z tego, co widać tu. No i prosto z Naum przyjechaliśmy pod Zatokę Kości. Za moimi plecami jest parking. Nie zbyt może wielki, ale na chwilę obecną miejsc jest sporo, jest godzina 15, sobota, także może wymiana turnusów. Obłożenie tego parkingu nie jest zbyt wielkie, jest sporo jeszcze miejsc. Na dole właśnie Zatoka Kości. Teraz tu się zwija jakaś wycieczka, prawda, już jadą do hotelu prawdopodobnie. Także fajnie, może będzie mniej ludzi na dole, mniej turystów i będzie większa swoboda przy zwiedzaniu tego miejsca. A co to jest takiego ta Zatoka Kości, to za chwilę powiemy wam już na dole. Przy budce, przy której myśleliśmy, że będziemy płacić, że będą pobierane jakieś opłaty, nie ma nikogo, nie ma w środku żadnego człowieka, także idziemy na dół. Nie wiem, czy na dole trzeba będzie płacić, czy się nie płaci dzisiaj, bo jakiś jest Dzień Dziecka albo Dzień Wandrusa. Zobaczymy. No i tutaj mamy kasę, przy której jednak trzeba uiścić opłatę. Wstęp kosztuje ile? 150, a bilety wyglądają tak. Muzeum na wodzie. Muzeum na wodzie. Zatoka Kości, a raczej osada, która jest tutaj w tej Zatoce Kości, to jest rekonstrukcja osady, która powstała tutaj 1200 lat przed naszą erą. Jest to raczej miniatura tej osady, bo tamta osada miała 155 metrów długości, 55 metrów szerokości. Ale to jest zrobione po to, żeby jakby zobrazować nam, jak kiedyś to mogło wyglądać, jak kiedyś wyglądała właśnie ta pierwotna osada. A może na temat tej osady powie wam jak zawsze trochę więcej Beata. Osada powstała, tak jak Radek powiedział, 1200 lat przed naszą erą i była tu, mieszkali tu ludzie aż do 700 roku przed naszą erą, czyli gdzieś około 500 lat. Była zbudowana na 10 000 pali, to było naprawdę coś ogromnego. Jak na tamte czasy, tak, to była naprawdę takie jakby miasteczko można miasteczko, nazwać. bo ludzi było wtedy na to ten było na czas wodzie. mało. Wszystko było na wodzie, ludzie się w ten sposób chronili. Był tylko mostek, który prawdopodobnie na noc był
chowane, żeby nikt im tam nie wszedł. Teraz jest tych domków tylko 24, ale to jest tak pokazane mniej więcej, jak to mogło wyglądać, bo tak to sobie współcześnie wyobrażają. Co odnaleziono? Odnaleziono najpierw kości, stąd nazwa. Od kości się zaczęło, bo znaleźli tu kości i wtedy zaczęli drążyć temat, że tak. Tak. Ujmę, no. I odnaleźli też właśnie te pale. Wiedzieli, że to jest wybudowane było na 10 000 gdzieś około pali. Te pale były bardzo dobrze zachowane w tym mule po prostu z jeziora i są dzisiaj pokazane w muzeum. No i mniej więcej możemy zobaczyć, jak mogło wyglądać życie takich ludzi, którzy zajmowali się łowieniem ryb, pewnie jakimś łowiectwem. No idziemy zobaczyć te kości. Idziemy zobaczyć te kości, zatokę kości i replikę tej właśnie osady. No i tutaj mamy też rzeczone kości. Myślę, że to są te oryginalne już, które tu znaleźli. Jakieś zgrabne garnuszki lepili? Nieźle. Ceramika. To są jakieś pieniążki czy guziki ichniejsze chyba, coś dziurki mają. No to musieli to wypalać, jakieś piece mieli też na to, żeby te garki wypolić. I też musieli mieć jakieś urządzenie, że to było takie okrągłe. No już wpadali na takie rzeczy wtedy. No. Jest XXI wiek, a ja bym na pewno takiego garnka nie zrobiła. No. O właśnie, to są te pale, które tutaj znaleźli. Na tych palach była usadowiona ta osada, prawda? Mimo szalejącego wiatru postanowiliśmy jednak wejść na tą osadę i nagrać coś. Mam nadzieję, że nas będzie słychać. No tu jest niedźwiedź, ja tam nie idę. Nie o to, że byś się bał tego niedźwiedzia, ale wiesz co ja z niedźwiedziami robię. Już Nasanimo, więc... No bo to miał ze mną już do czynienia jak w Nosanimo. No też korzystali ze skór, prawda, zwierząt upolowanych i to było jakieś przykrycie, czy też coś na zasadzie dzisiejszej kołdry, prawda? A słoma służyła im jako materac. A tu mieli właśnie być może te piece, na których wypalali te garnki. Albo i też ten piec jest z gliny. No też mogli gotować, no. Glina się nagrzała, nie mieli stali wtedy, nie? No to na tej glinie, jak ona się nagrzała, no to wtedy gotowali coś na tym. No szczecha też wszystko ze słomy, pewnie to tam jakoś przeciekało, jakby ulewne deszcze. Fajna ryczka, nie? No. Dobra, idziemy dalej do następnego domku. Tu co jest? Nic. Tu godobata, że nie ma nic, a tu jest właśnie też coś, tylko jest ścima. I tu jest większy piec taki, zobaczcie sobie. Już mają trochę lepiej, mają osobno sypialnię. No to już mają przedzielone tako, jak to się nazywa? Parawan. Coś takiego i tu mają, nie będę im zaglądał do sypialni, bo tam może kiedy jeszcze leżeć, jakieś pieroństwo robić, tajemnice alkowy odkrywać. Ludzi nie jest zbyt dużo, ale może się wystraszyli też tej pogody. A to jest taki jeszcze fajny, ciekawy domek, bo jest okrągły, a te wszystkie są prostokątne albo kwadratowe. Także ten jest większy, tu może siedział jakiś sołtys. Teraz to może nie jest zachowane, bo to jest, by było może trochę niebezpieczne, ale prawdopodobnie w każdym tym domku była taka dziura, którą po prostu odkrywali sobie i łowili se z domku ryby, a dzieci były przywiązywane za noga sznurkiem do jakiegoś palika, żeby nie wpadły do wody. Słyszycie? Dzieci. Nie było czasu dla dzieci tak jak teraz, że mama, tata, babcia, dziadkowie, wszyscy się opiekowali dziećmi, po prostu rodzice czy też dziadkowie, o ile żyli, bo w tamtych czasach żyli ludzie bardzo krótko, ci rodzice musieli sobie jakoś radzić z tymi dziećmi, wychodząc, nie wiem, na polowania czy do swoich prac, musieli te dzieci zostawiać same. W ten sposób jakoś ich tam zabezpieczali przed różnymi niebezpieczeństwami i zagrożeniami, żeby nie uciekły, nie wpadły do wody, w tym wypadku właśnie mieszkając na takiej osadzie. No niestety. My dzisiaj możemy być oburzeni takim rozwojem sytuacji, ale to było wymuszone przez życie. Pewnie już niejedno wpadło do wody i dlatego zaczęli to używać. O właśnie, a patrzcie co się dzieje. Oj, musimy się pośpieszyć chyba, żeby tu jeszcze coś zobaczyć, bo jak to lunie, te hajtki nas nie zabezpieczą tą strzechą za bardzo. Bo jakieś 3 dni temu my byli w tych górach tam. Dobrze, że nie dzisiaj, bo kurde, ale byśmy czmychali, byśmy zmokli jak cholera. Tu jeden z tych domków mamy takie urządzenie do tkania z tej słomy. Robili takie plecionki, no takie prymitywne urządzenia, które oczywiście działały i funkcjonowały i spełniały swoje zadanie przede wszystkim. A tu nawet widzimy takie podwójne zabudowania, coś na zasadzie dzisiejszego bliźniaka. W jednej części mieszkała jedna rodzina, w drugiej części mieszkała druga rodzina.
No, tu mogła też mieszkać jakaś na przykład duża rodzina. Te szczeliny pomiędzy deskami dość duże i zobaczcie, takie noga małego dziecka może gdzieś tam się wślizgnąć i może sobie skręcić kostkę, bądź też zrobić większą krzywdę. Także rodzice, uważajcie na swoje pociechy. Te okrągłe domy to może tu zasiadała Rada Plemienia, bo tu jest nie tyle okrągły stół, ale okrągłe ławki. Tu zasiadali, może i debatowali jakoś Rada Starszych i ustalali ważne aspekty, kwestie dla całej osady. I mieli też takie werandy. Może tu grillowali nawet, nie wiem, ale siedzieli w ładną pogodę, pewnie sobie tutaj na zewnątrz. Bardzo fajne. Tu jest taka kolebeczka dla dziecka, która się kolebie, czyli huśtać można było w tym dziecko. Pełnią swoje zadanie, spełnią. A jak wygląda, jak było zrobione, to już mniej ważne. Na tamte czasy być może to było bardzo, bardzo nowoczesne rozwiązanie. Po tych pontonach to ładnie widać, jak tutaj jest zburzone to jezioro dzisiaj. Jak fale rozbijają się o tutejsze skały. I tak zaczyna co jakiś czas padać, no także trzeba się po prostu zbijać. Mimo tego, że ta Zatoka Kości tutaj już otwarta jest do godziny 17, już niestety bramę zamknęli, a to jak podejrzewamy z powodu właśnie tych niesprzyjających warunków pogodowych. I no po prostu boją się, że komuś się chyba krzywda jakaś stanie. Woda leci. No i też zanosi się na jakąś burzę, także chyba ze względu bezpieczeństwa zamknęli. Przypłynęła łódka, żeby przeczekać te najgorsze chwile. Pogoda niestety systematycznie ulegała pogorszeniu. Dlatego nie zdążyliśmy wejść na pobliskie wzgórze, żeby zobaczyć pozostałości i częściową rekonstrukcję rzymskiej twierdzy. Zatoka Kości to nazwa nadana przez pierwszych archeologów, którzy zaczęli badać tutejsze brzegi jeziora Ochryckiego. A spowodowane to było tym, że na dnie znaleziono mnóstwo kości, ale tylko tych pochodzących od zwierząt. Stąd też szybko wywnioskowano, że w tamtym okresie osadnicy palili zwłoki swoich zmarłych. Oczywiście szczegóły obecnej osady są tylko domysłem jej twórców i zbiorem artefaktów wydobytych podczas prac archeologicznych, ponieważ mieszkańcy wioski na Palach nie zostawili dowodów w postaci zapisów, rysunków czy choćby rzeźb, które mogłyby pomóc w zobrazowaniu faktycznego wyglądu osady. Mimo tego to miejsce jest bardzo ciekawe i pozwala nam oczami wyobraźni zobaczyć, jak wyglądało życie sprzed tysięcy lat. Tym odcinkiem kończymy naszą serię z Macedonii Północnej. I reasumując krótko, jeżeli interesują Was Bałkany i chcecie odkryć ich najbardziej swojskie oraz naturalne oblicze, to bez wizyty w Macedonii takiego bałkańskiego klimatu nigdzie nie doświadczycie. A teraz jeszcze zachęcamy do subskrypcji, łapek i ogólnej aktywności na naszym kanale, ponieważ dzięki temu możemy tworzyć nasze treści. Życzymy Wam wszystkiego dobrego, do zobaczenia gdzieś w świecie i do zaś. Już się rozpadało na dobre teraz. Strasznie jest wzburzone jezioro. Te łódki to po prostu robi nimi na wszystkie strony. No, ostatnie chwili my tak uciekli. No, patrz jakie fale. O, teraz jak się będzie rozbijała, tak patrz. O, ten domek tam.